kochani, z tej strony Ania. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z takimi informacjami. Udało mi się dostać do grupy projektowej tak zwanego DT, do Asi Szulik. Asia jest osobą, która towarzyszy mi od samego początku mojej przygody z albumowaniem, z tym, co wrzucam na kanał, ponieważ pierwszy album, który w ogóle się znajduje na kanale, wykonałam na podstawie jej filmików, które znalazłam w sieci. Byłam nimi oczarowana i chciałam spróbować swojej przygody. Po wielu latach prowadzenia kanału i rozwijania go zaryzykowałam i kiedy Asia ogłosiła nabór do swojego Design Dream Teamu, zgłosiłam się, mimo że mam sporo obowiązków teraz jako świeżo upieczona mama, ale dzięki wsparciu tutaj najbliższych zdecydowałam się na to i mam nadzieję, że podołam, że ta współpraca będzie się fajnie układać. Dzisiaj chciałam pokazać Wam kolekcję papierów Asi, które udostępniała dla wspierających swój kanał. I to będą kolekcje nasz chłopczyk, nasza dziewczynka, Szczęśliwy dzień oraz wiosenne szepty. Myślę, że zaczniemy może od tej chłopięcej i tak przejdziemy sobie do tej najświeższej, wiosenne szepty. A już niebawem zaproszę Was na kolejną odsłonę właśnie Asi papierów. Są w przygotowaniu, więc myślę, że niedługo trafią do drużyny, żebyśmy mogły z niej stworzyć pracę, inspirację i pochwalić się tym, co udało nam się stworzyć. Kolekcje Asi składają się z 6, raczej tutaj akurat mamy 6 papierów takich bazowych na tło oraz 3 arkusze z elementami do wycinania. I tutaj mamy na pierwszej stronie, ja sobie tak wydrukowałam podwójnie, bo wiecie, kwiatków nigdy za dużo. Takie fajne te arkusze są z tymi kwiatami, nie wiem, czy to są anemony. Bardzo, bardzo fajne. Myślę, że też łatwo będzie zrobić do nich, wiecie, kwiaty z materiału lub z foamiranu, bo te kształty są takie naprawdę bardzo, bardzo fajne, proste, więc z tych wykrojników, które posiadam, jak najbardziej będzie można to wykonać. Kolejny arkusz z elementami do wycinania prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj pluszowe zwierzątka, butelki, bobasy, buziaki, więc tutaj można zrobić kartkę czy jakieś dekoracje do albumu dla dziecka w sumie w różnym wieku. Kolejny arkusik to jest taki fajne, właśnie te pastelowe kolorki, takie miękkie, niebieskie i beżowe, takie dają efekt takiej przytulności, więc myślę, że też bardzo fajne prace z tego powstaną. Ja jeszcze nie robiłam z tego prac, ponieważ tutaj jestem w trakcie właśnie obmyślania, co, z czego i kiedy zrobić, ale myślę, że na spokojnie, powolutku uda się wszystko zorganizować, żeby było dobrze. Kolejnym arkuszem, tutaj już są arkusze bazowe, jest taki piękny arkusz z tłem w paski, ale takim tłem akwarelowym, to takie są smugi, właśnie jakieś chlapania jak farbą akwarelową, takie smugi farby i do tego kompozycje kwiatowe na rogach, bardzo fajne, łatwe do pocięcia, bo można tu zrobić kartkę, na przykład kartkę DL w poziomie, w pionie lub kwadratową. Jeszcze zostanie tutaj kawałeczek na jakieś podbicie, więc no fajnie skomponowany arkusz.
Ten arkusik jest taki dosyć prosty, proste niebieskie tło w białe gwiazdki. Tutaj nie ma nic, wiecie, wymyślnego. Klasyka najlepsza sama w sobie. Kolejnym arkuszem jest takie fajne niebo z akwarelowymi chmurkami. Tutaj widzimy, mamy jakieś bańki mydlane. Super to wygląda. Myślę, że moja drukarka całkiem nieźle sobie poradziła. Fajnie to wygląda. Następnym arkusikiem to jest arkusz takim ładnym, błękitnym niebem z rozrzuconymi gwiazdkami. Tutaj dalej jest kompozycja właśnie chmurki, balony, tęcza i autko z buteleczką. Też fajne właśnie do jakiejś karteczki takiej podłużnej, ewentualnie można gdzieś tutaj po środku te balony rozciąć i tylko tą tęczę tutaj wykorzystać, na przykład do karteczki. Następny arkusz, tutaj wydrukowałam go w 2 egzemplarzach, ponieważ wydawało mi się, że któryś jest wydrukowany w takim trybie, wiecie, nie najlepszym, tylko takim nawet nie eko, ale nie widzę różnicy, więc myślę, że chyba po prostu drukuję tak samo, czy na takim trybie, czy na troszeczkę słabszym, ale jest ok. I tutaj też mamy właśnie takie fajne jakieś akwarelowe niebo, bańki mydlane, kompozycje kwiatowe, pluszowy misio i takie piękne łóżeczko z karuzelką. Bardzo to ładnie wygląda i tutaj takie na dole koroneczki, a tutaj fajnie ta koronka pasuje do wykrójnika. Teraz Wam pokażę. Nie wiem, czy taki był plan, ale wykrójnik wygląda identycznie, więc tutaj super można zrobić właśnie karteczkę z użyciem tej koroneczki z wykrójnika. I tutaj mamy taką klasyczną łączkę. Tutaj też wydrukowałam w 2 egzemplarzach, no bo takich teł nigdy za wiele, żeby mieć właśnie pod ręką do tworzenia karteczek. I kolejny arkusik, no to jest taki arkusz w paski, podobnie coś jak tutaj, wiecie, taka kontynuacja, tylko tutaj na tym nie ma tego takiego beżowego, ale bardzo fajnie to wygląda. I ostatni arkusik, no to był taki balon, ewentualnie z tego można by zrobić jakiś taki layoutik, tutaj ozdobić ten balon, czy tutaj kwiatami, tutaj dać, wiecie, miejsce na zdjęcie i też bardzo fajna taka dekoracja. I tak prezentuje się kolekcja Mój chłopczyk. Nasz chłopczyk, przepraszam. Nasz chłopczyk. Kolejna kolekcja, to jest kolekcja Nasza dziewczynka i tutaj analogicznie, tak jak było w naszym chłopczyku, mamy 2, 4, 6, 7 arkuszy z tłami i 3 arkusze z elementami do wycinania. I tutaj mamy podobne, wiecie, podobny układ, czyli są napisy, są pluszowe zwierzątka, są ubranka, łóżeczka, buteleczki, smoczki, grzechotki, prezenty, tagi, więc tutaj te tagi to nawet można wykorzystać do innej pracy, jakiejś takiej bardziej urodzinowej. I te balony, niekoniecznie to musi być takie typowo, wiecie, dziecięce. I kolejny arkusz, to też są takie właśnie pluszaczki, grafiki identyczne, tylko są powiększone po prostu, tak? Czy można sobie tutaj na przykład wykorzystać do jakiegoś pop-up boxa lub shadow boxa, więc tutaj tych, wiecie, kombinacji, konfiguracji jest sporo. Następny arkusz, tak? To są jeden arkusz, sorki, bo tu są 2 arkusze wydrukowane. Też właśnie z takimi anemonami, z listkami, w takich pięknych pastelowych kolorach. Ten dianek mnie urzekł, naprawdę pięknie wygląda. Super są. I tutaj są już papiery bazowe.
Mamy tutaj, podobnie jak w tym zestawie nasz chłopczyk, są tła właśnie z takim niebem. Tutaj jest wszystko w takich odcieniach właśnie różu i kremu. I tutaj mamy właśnie takie niebo, też są te banieczki mydlane, kompozycje kwiatowe. Tutaj mamy też z prezentami, z tym wianuszkiem takim, który pojawiał się na arkuszu do wycinania. Więc to wszystko tworzy taką spójną całość. Wszystkie arkusze różnią się od siebie, ale współgrają ze sobą, więc to naprawdę super robi robotę. Ten arkusz mi się bardzo podoba, jest naprawdę taki delikatny, dziewczęcy, z tym takim gradientem akwarelowym i tutaj te zacieki farby. Bardzo to ładnie wygląda, tak subtelnie, naprawdę elegancko. Kolejny arkusz, również z tym takim maźnięciem akwarelową farbką i kwiatami po obu stronach, czyli tutaj można wykorzystać bardzo fajnie cały arkusz do stworzenia właśnie kartki w formacie DL, czyli tej takiej podłużnej na wymiar właśnie ten C6, tak? Super to wygląda. I kolejna odsłona łączki, tym razem takie duże kwiaty, bo w tej kolekcji nasz chłopczyk były troszeczkę mniejsze, a tutaj już są takie spore, ale również bardzo ładnie mogą, wiecie, podbić kartkę. Możemy sobie, zobaczcie, zrobić w ten sposób i jak to pięknie tutaj współgra nam z tym takim jasnym tłem. A tutaj już mamy taki naprawdę bardzo czyściutki arkusz, tylko z takim rozbryzgiem farby akwarelowej. Mi się to kojarzy, wiecie, z tym świętem Holi, z tymi proszkami, jak tam rzucają te kolorowe takie te proszki i to się tak fajnie na zdjęciach gdzieś widać, że jest ten taki rozprysk tych, wiecie, tych proszków i tutaj podobnie to wygląda, albo jakaś taka wylana woda po malowaniu farbą akwarelową. Uroczo. I tutaj te chlapania, no naprawdę fajnie. I kolejny arkusik, no to już taki mamy ładny, klasyczny, z gładkim tłem, duże kwiaty, łóżeczko i misiaczek. I kolejny arkusz, no to już mamy tutaj taki z tymi zaciekami z farby, paseczki. I tak wygląda ta kolekcja. Następna kolekcja to już nie była kolekcja dziecięca, no nie dla takich małych dzieci, o. Bo tutaj była kolekcja Szczęśliwy Dzień i ona była przeznaczona do prac komunijnych i ślubnych. I tutaj już mamy 6 arkuszy z papierami bazowymi i 3 arkusze z elementami do wycinania, z grafikami na ślub, kwiatowymi oraz komunijnymi. I tutaj zrobiłam taki mały myk, bo wydrukowałam sobie w kilku wersjach jeden arkusz i zaraz Wam pokażę, jak ciekawie to wygląda, jeżeli pobawimy się troszeczkę ustawieniami wydruku na drukarce. Ja sobie tutaj wydrukowałam 2 razy ten arkusz z kwiatami i zobaczcie, raz wychodzi taki ciemniejszy troszeczkę, a raz wychodzi taki bardziej żółty. I tutaj dałam właśnie bodajże na najlepszej wersji druku, a tutaj na normalnej albo na wysokiej. Chyba na normalnej. I tutaj mi wyszło właśnie takie bardziej przygaszone, stonowane, takie no, ciemniejsze. A tu jest takie bardziej słoneczne, nasycone te kolory i zobaczcie, jak te kwiaty w ogóle się różnią, nie? Tutaj są takie biało-kremowe, a tutaj już wpadają właśnie w taki budyń. No fajnie, no, drukarka daje różne możliwości, tak samo jak właśnie papiery te Digi, bo można kombinować. I zobaczcie tutaj. Mamy arkusik ten ślubny. I to było wydrukowane, ja tam sobie zmieniałam ustawienia. Nie, ten akurat wydrukowałam normalnie, bo nie mam zaznaczonego.
Ten wydrukowałam normalnie i tutaj mamy na nim, wiecie, taką fajną altankę z wisteriami, młodą parę w ramce, dużo ramek, samochodzik, auto ślubne, paczki z prezentami, tort, obrączki oraz napisy. I zobaczcie, właśnie wydrukowałam to w 3 wersjach. Ta jest oryginalna, tak jak to było w pierwotnym, że tak powiem, ustawieniu. Nic tam nie kombinowałam, tylko ustawiłam wydruk na najlepszy. To zrobiłam, bodajże rozjaśniłam troszeczkę i to wyszło takie naprawdę takie jaśniutkie, delikatne. Wiecie, nie wszystkie te grafiki można by wykorzystać, ale na przykład takie ramki jak najbardziej mogłyby być takie jasne, takie wypłowiałe troszeczkę. A tutaj z kolei podkręciłam troszeczkę kontrasty. No i tutaj już no ten żółty to mocno poszedł. Ale na przykład obrączki można by wykorzystać z tego, te paczki prezentowe, te ramki takie w złocie wpadające, więc coś tam z tego wybiorę. Na pewno się to nie zmarnuje. No ale widzicie, mamy w 3 różnych odsłonach tą samą grafikę, nie? Kolejny arkusik do wycinania. No to był właśnie komunijny i tutaj podobnie też mam wydrukowane w 2 wersjach. To jest ta oryginalna, taka bardziej nasycona, a tą zrobiłam taką troszeczkę bardziej przygaszoną, ale mimo wszystko gdzieś mi jeszcze ten żółty tutaj tak wybija. Wydawało mi się, że one były takie bardziej kremowe w oryginale, ale po prostu, no wiecie, no każda drukarka jest inna, inaczej to wszystko wygląda. No tak u mnie to wyszło, nie jest źle. Chociaż jest takie bardzo żółte, ale może na pracy będzie to wyglądało, wiecie, no lepiej. I teraz papiery bazowe. Tutaj nie wiem, czy będzie to widać, to w kamerce to wygląda jak czysta biała kartka, ale jak przybliżę, to widzicie, tu są takie delikatne, takie smugi, koroneczki, bo to jest naprawdę tak bardzo, bardzo delikatny ten arkusik. Tutaj ten wzorek jest taki sam, tylko rzucony jest tutaj kolor chlapania właśnie farbą. Asia bardzo lubi, widzę, te chlapania tą farbką, tą akwarelą i to jest super, bo ja też właśnie lubię ten styl taki. I kolejny arkusik, to mamy już właśnie też te smugi tej akwareli takiej kremowej z pięknymi kwiatami. Tu mamy stokrotki, jakieś takie, nie wiem, czy to są piwonie, jakieś anemonki, róże. Takie widać te róże już w takim rozkwicie. Bardzo fajna, delikatna, też taka zwiewna kolekcja. Tutaj mamy taką mocno przybliżoną koronkę. Też to fajnie wygląda moim zdaniem. I łączka. Więc widzicie, te kolekcje mają taką jedną wspólną cechę, że no po prostu powtarzają się pewne układy, pewne schematy na stronach, ale fajnie to wygląda, wiemy, czego się spodziewać, wiemy, jak z tego korzystać, więc no to jest plus, że wiecie, nie będzie żadnych takich większych odpadów, na przykład z tych papierów, że czegoś się nie wykorzysta. Kolejnym arkuszem, no to mamy taki fajny arkusz z tymi spływającymi wisteriami. Bardzo mi się podobają w ogóle te kwiaty w naturze, w naturalnym środowisku, jak wyglądają, a na papierach równie pięknie się to prezentuje. Następnym arkuszem to jest taki arkusz wyglądający jak taki pomiętoszony tiul. Nawet widać tutaj takie dziureczki, jak siateczka. Bardzo fajne. I ostatni arkusz. No to też tutaj mamy te takie przebłyski farby. Na dole koronka i taka piękna kompozycja kwiatowa. Tutaj naprawdę, zobaczcie, wystarczy odciąć do odpowiedniego rozmiaru, dodać tutaj
elementy do wycinania, jakąś jeszcze grafikę, napis i tak naprawdę kartka jest gotowa, nie trzeba tutaj już za wiele kombinować. No, te kompozycje i te papiery są naprawdę tak bogato skomponowane, żeby jak najfajniej i jak najefektywniej się z nich korzystało. I najnowsza kolekcja, którą Asia kilka dni temu prezentowała na swoim kanale, to są wiosenne szepty. Ja sobie tutaj wydrukowałam, ale to w takiej gorszej jakości. Może gdzieś tam wykorzystam tą łączkę. Ale tutaj mamy też właśnie 6 papierów bazowych i 2 arkusze do wycinania. Pierwszy tutaj też mam w dwóch, wiecie, w 2 wersjach. No bo tak jak mówię, takich elementów roślinno-kwiatowych to nigdy za dużo. Więc ja lubię mieć po prostu zapas, chociaż wiecie, no, posiadając takie papiery, no to można sobie drukować w nieskończoność, ile nam dusza zapragnie. I to jest właśnie plus posiadania właśnie papierów w formacie cyfrowym. Że można zawsze do nich sięgnąć, kiedy są potrzebne, kiedy się jakiś arkusz z jakimś, wiecie, wzorem skończy, to można z niego skorzystać. Nie trzeba kupować całej nowej kolekcji, żeby mieć tylko jeden na przykład arkusz, który jest potrzebny do zrobienia jakichś zaproszeń, czy większej ilości kartek. A tak niestety jest w tych gotowych papierach, które możemy kupić w kolekcjach już wydrukowanych. I tutaj mamy właśnie takie fajne gałązki z liśćmi, bez liści, jakąś budkę dla ptaków, serduszka, ramkę, klatkę. I tutaj jest to taka kolekcja właśnie imieninowa, imieninowo-urodzinowa, wiosenna. Kolejny arkusik, no to tutaj mamy te piękne kwiaty, gałązki jabłoni, bo tak mi się właśnie kojarzy z jabłonią ten kwiatuszek. Ta budka dla ptaków, ten banerek. Bardzo to fajnie wszystko wygląda, ten misternie zrobiony wianuszek, bo tutaj też trzeba było się że tak powiem, nadziabać, żeby to wszystko tak ładnie tutaj równiutko ułożyć. I przechodzimy do papierów bazowych. Nie pamiętam tylko, czy to było do góry. Czekajcie. Tak, to było na górze. O, to było na górze i tutaj mamy również te fajne chlapania farbą, taką intensywną zieleń tych liści tutaj u góry, więc no fajny ten arkusik, podoba mi się. Ten arkusz też jest taki bardzo prosty. Tutaj tylko na przeciwległych rogach mamy kompozycję właśnie z tych kwiatów jabłoni, czy to wiśnia. Tak mi się trochę z Japonią kojarzy, ale no, chyba tak miało być. Właśnie, żeby ten urok tej takiej wiosny i tych kwitnących drzew nam tutaj przedstawić. Kolejny, no to już mamy takie niebo całe z tej akwareli, z jakimiś tutaj banieczkami, czy to są chlapnięcia. Widzimy również, że pojawiają się takie złote akcenty. Zawsze można przy robieniu jakiejś pracy pomalować to po prostu czy farbą taką akwarelową, brokatową, czy jakąś tą perełkami w płynie. Są takie specjalne, na przykład złote, że można sobie gdzieś tam tutaj dziabnąć i tak fajnie to też podkręci ten arkusz, tą pracę wykonaną właśnie z tego arkusza. I tutaj mamy już tło, takie mazy, właśnie jak to wygląda, jak wiecie, tak jak z żywicy epoksydowej są takie różne fajne rzeczy, które teraz są dość modne. Właśnie wylewana taka żywica i zastyga w różnych takich fajnych esach, floresach i tutaj właśnie mi się te arkusze kojarzą z tą żywicą, z tymi takimi też złotymi elementami. Tak samo ten arkusz zielony też jest przepiękny. Jako tło do kartki właśnie, żeby ją tutaj gdzieś tam, wiecie, podbić, zrobić takie, no takie tło jeszcze dodatkowo. Bardzo fajne. I tutaj mamy już kolejny arkusik z takimi mazami z farby. To wygląda troszeczkę jak taka strukturalna ściana i na niej również mamy koronkę, ten motyw kwiatowy
i złote chlapania. I tutaj mamy tę łączkę, którą widzieliście już na początku, tylko w troszeczkę lepszej rozdzielczości wydrukowana. Też bardzo fajna, taka sympatyczna. I tu taki arkusik, również fajny do podzielenia do tych karteczek właśnie DL, czy do karteczki na przykład kopertowej. Też będzie bardzo ładnie wyglądać, bo tak fajnie łukiem idzie ten wzór, więc no naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Zresztą z tego arkusza Asia robiła kartkę na swoim live, kiedy prezentowała tą kolekcję, więc zapraszam Was serdecznie do Asi. Podlinkuję Wam oczywiście miejsce, gdzie możecie zajrzeć. Papiery w tym momencie nie są dostępne w sprzedaży u Asi w sklepiku. Może kiedyś się to zmieni, fajnie by było, bo myślę, że no nie wszyscy wspierają kanał, a może chcieliby kupić po prostu takie papiery jednorazowo, na przykład na próbę, więc może Asia rozważy sprzedaż tych papierów w wersji cyfrowej w swoim sklepie. No ale jeśli tego nie zrobi, no to kochani, zachęcam do odwiedzenia kanału Asi, do bycia wspierającym, bo dla wspierających zawsze są jakieś fajne bonusy. Asia dba o swoich przyjaciół, o swoich fanów, więc myślę, że na pewno każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Ja myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać fajnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję Asi za tą szansę, którą otrzymałam i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że filmik Wam się podobał, zachęcił Was do tego, aby zerkać do mnie i czekać na kolejny filmik z prezentacją już najnowszych papierów, a tymczasem zachęcam do zostawienia łapki w górę. Napiszcie, jak podobały Wam się te kolekcje, co z nich podobało Wam się najbardziej, czy która z nich. I zapraszam do następnych filmików oraz śledźcie moje media społecznościowe, czy to TikTok, czy Facebook, ponieważ będę wrzucać tam prace, które powstaną z tych pięknych papierów. Trzymajcie się, pa!